Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Dzisiaj do naprawy mamy Lenovo gamingowy Lenovo Y520 15 IKBN. Taki oto model się trafił i to jest o tyle ciekawe, że on trafił do mnie na uszkodzenie przycisku Power. Ten przycisk Power nie działa. Natomiast to, co jest dziwne, tu już widzę, ramka odchodzi, to fakt, że komputer się nie ładuje, nie startuje. Ustawmy sobie 7 amperów, tak jak ma oryginalna ładowarka. Uruchamiamy sobie, zaraz podam Wam tutaj. Powinniście widzieć. Podłączamy sobie zasilanie i zobaczcie, co się dzieje. Obór sobie próbkuje w granicach 2 mA i tyle. No, reakcji na włącznik nie będzie, dlatego że włącznik nie działa. Będzie go trzeba wymienić. Natomiast no tutaj mamy do czynienia w ogóle z brakiem uruchamiania się takim totalnym, niezależnie od przycisku Power. Oczywiście zobaczymy, czy ten przycisk Power nie zwiera. Ja go ściągnę całkowicie i wtedy spróbujemy może podpiąć, aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo jeżeli na przycisku nie ma zwarcia, to no to raczej nie będzie to tutaj problem. Ok, także ja rozbiorę sobie teraz szybko tego laptopa tylko do tej dolnej klapy, żeby zrobić jakieś podstawowe pomiary i widzimy się właśnie na tych pomiarach. Klapa zdjęta. Podpinamy baterię, oczywiście na początku, możemy ją wykręcić, żeby nam nie przeszkadzała. Także odkręćmy tu parę tych śrubek. W ogóle widzę, że w komputerze było grzebane. Tutaj to zabezpieczenie jest pogięte. Paluchy na shieldzie od ramu. Tu śrubki widać, że były odkręcane, także tutaj już ktoś grzebał. Może niekoniecznie, jeśli chodzi o tą usterkę. Zacząłem dysk odkręcać też, już chyba z przyzwyczajenia. Dobra, baterię i dysk oczywiście też wymontujemy, żeby go w razie czego nie męczyć, gdybyśmy próbowali uruchamiać kompa. Bateria chyba już, tak, dobra. I wykręćmy sobie ten dysk. Widać, tu była plomba, jest zerwana, także dysk chyba był dokładany albo wymieniany. Ciężko powiedzieć, to jest jakaś adata. Nie sądzę, że Lenovo zastosowało tutaj taki dysk oryginalnie, tym bardziej, że jest tu gniazdo M2 i nie jest wykorzystane, co jest dziwne dla mnie. Dobra, mamy baterię RTC, sprawdźmy sobie jej wartość, sprawdzimy, jak tutaj to wygląda i mamy ponad 3,1 V, także bateria BIOS nie jest rozładowana. Z jednej strony OK, czyli możemy twierdzić, że na linii zasilania kości SPI nie ma żadnego problemu, no ale to tak tylko możemy sobie domniemać. Co możemy sprawdzić dalej? Dalej to sprawdzimy tak, że podłączymy sobie zasilanie. Zobaczcie, tutaj ta ramka, o, tu jeszcze coś odpadło, także tu na pewno było grzebane. Te nity puściły, dobra, zanitujemy to później. To jest najmniejszy kłopot. Musimy otworzyć sobie skrzydło matrycy w ten sposób. Tak zrobimy, żeby było lepiej widać. Podepniemy sobie zasilanie. OK. Próbkuję sobie. Coś słychać? Tak, coś słychać. Jest jakieś próbkowanie na płycie, także podejrzewam, że jest jakieś zwarcie. Dobra, mamy multimetr ustawiony na volty, także złapmy sobie masę na przykład stąd i tu mamy gniazdo zasilania. Z tej strony jest pewnie masa. Nie, z tej strony mamy plus. Z tej strony mamy masę. Dobra, tu jest chyba pierwszy MOSFET, drugi MOSFET i rezystor pomiarowy. Tak to wygląda. Za nim też jest jakiś
jakiś MOSFET. Dobra, na pierwszym MOSFETcie mamy 20 V. Zobaczymy, gdzie kończy się nam to napięcie. I za nim mamy 0,39. O, próbkuję sobie napięcie tutaj. Dobrze, czyli za pierwszy MOSFET nie wychodzi nam napięcie. Także zamkniemy sobie tutaj naszą pokrywę i zerkniemy, jak to wygląda pod mikroskopem. Dobra, mamy ogląd na nasz układ wejściowy. Widzimy te dwa MOSFETy, rezystor pomiarowy, kolejny MOSFET i dławik. Tu za dławikiem kolejne dwa MOSFETy. Także tutaj mamy do baterii prawdopodobnie od razu sterowanie. Teraz sobie możemy to sprawdzić. Czy... Tak, widzimy, że z tego dławika od razu wchodzi nam napięcie na gniazdo, także tutaj produkowane jest napięcie dla baterii, dla ładowania baterii. Pewnie to jest MOSFET przełączający zasilanie z baterii i zasilanie z zasilacza. Chyba tak będzie lepiej widać. Także sprawdźmy sobie może na początek, jak wygląda ten MOSFET. Czy mamy tu jakieś zwarcie? W tą stronę nie przewodzi. W tą stronę mamy pół volta spadku, także jest dobrze. Kolejny MOSFET, pół volta spadku. A ponad 2 V w tą stronę, także jest ok. Rezystor pomiarowy naturalnie przewodzi. Ten kolejny MOSFET sobie sprawdźmy. Pół volta spadku i pół volta spadku w dwie strony. No to tutaj już coś dziwnego jest. A do bramki 1,2 V. Tutaj do bramki 2,8 i tutaj do bramki. Rozumiem, że te bramki nie są wspólne. Są wspólne. Także tutaj do bramki też nie będzie zwarcia. Dobra, sprawdźmy sobie od razu te dwa MOSFETy. Pół volta spadku. Tu też pół volta spadku. A w tą stronę też pół volta spadku i tutaj też pół volta spadku. To może świadczyć o tym, że jest tutaj zwarcie. Gniazdo jakoś tak niedociśnięte. Dobra, weźmy sobie pomiar rezystancji i zobaczmy, jak wygląda sytuacja na rezystorze pomiarowym. Przykładamy sondę i mamy 0,03, czyli totalne zwarcie. Jak wygląda rezystancja sond? 0,02, 0,01. No dobra, jest praktycznie całkowite zwarcie. Może nie takie 0,0, ale jednak. No dobra. Trzeba wyjąć płytę, przemierzyć dławiki, zobaczymy, czy gdzieś jest ewidentny problem, czy puścimy sobie jakąś delikatną próbę zwarciową, gdzie zapodamy 1 V i zobaczymy, czy coś się grzeje. Tym bardziej, że słychać było, przynajmniej ja słyszałem, jak podłącza się zasilacz. Charakterystyczne cykanie dla zabezpieczania się jakiejś przetwornicy lub na przykład problemów z pracą jakiegoś tranzystora. Także widzimy się na oględzinach i pomiarach płyty. Dobrze, płytę mamy już na wierzchu. Zobaczmy, jak wygląda ten przycisk. No, wygląda tak, że się uszkodził. Nie ma tej wierzchniej warstwy. Także to jest do wymiany. Na pewno sprawdzimy sobie go pod kątem sprawności. On tu nie powinien przewodzić. I nie przewodzi. W tą też nie powinien. A tu te nóżki są połączone, tak. Dobra, także przycisk sam w sobie nie jest problemem, bo on nie zwiera. Czyli musimy szukać gdzie indziej, tym bardziej, że przycisk nie spowoduje zwarcia na głównej linii zasilania. Zmieniamy sobie zakres na ohmy i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na dławikach. Masę sobie złapmy tutaj. Mamy 3,2 kg, czyli na ładowaniu baterii jako tako nie ma zwarcia. Tutaj na tym pierwszym dławiku od strony baterii, tak? Natomiast tutaj na głównej linii zasilania mamy no, dość spore
zwarcie, praktycznie totalne. Ten MOSFET był sprawny, także to patrzyliśmy już wcześniej. Przelećmy sobie dalej te dławiki. Zobaczmy, czy masę dobrze złapaliśmy. Tak. Tutaj mamy kolejny dławik i na nim mamy 40 ohmów. Czy to nie jest od ramu? To jest DDR4. Zobaczmy, co się stanie, jak wyciągniemy te kości. I mamy teraz 200 ohmów. Dobra, czyli to jest od ramu. Lecimy dalej z dławikiem tutaj. 67 ohmów, to jest pewnie od mostka, także prawidłowo. Tu mamy jakąś kość SPI. I na jej 8 nodze mamy kiloohmy. Tu jest jakaś inna kość SPI z tego co widzę. I na jej 8 nodze też mamy kiloohmy, także jest w porządku. Tu zapewne mamy zasilanie karty grafiki, więc będzie bardzo nisko. Myślę, że jest to prawidłowa wartość jak na tą grafikę. Nie wiem, co tutaj jest. Za chwilę to sprawdzimy. Tutaj mamy sekcję zasilania naszego procesora. Ten mały dławik to może być VCCSA, VCCIO. Zobaczymy. No i tutaj mamy, jeszcze sobie poprawmy masę, 12 ohmów. Może się uda dorwać schemat, to zobaczymy, co to jest. Tu jest 2,5 ohma. 3,8. 2,5. 5 ohmów. Kolejny dławik tutaj. 75 ohmów. To jest zasilanie VRAM-u. Wygląda prawidłowo. Tu mamy jeszcze jakiś dławik. 65 ohmów. To też może być jakieś dodatkowe zasilanie. Tu są jeszcze jakieś dławiki. To może być 3,5 V. 3,4 kg. A tutaj 3,8 kg. Czyli tak, w zasadzie jakichś podejrzanych rezystancji nie mamy. Tu ewentualnie te 12 ohmów, jeżeli to by było VCCSA, no chociaż może 12-15 ohmów, to nie jest tak źle. Tu mamy jakieś dławiki na tej stronie, z tego co widzę to nie. Zobaczmy sobie jeszcze taką rzecz, czy z głównej linii zasilania nie mamy przebicia na którejś z dławików, na przykład ten od ramu. Tu jest 200 ohmów, nie mamy. Tu na mostek nie mamy. Na grafikę nie mamy. Na VCC IO lub SA też nie mamy. Tu też nie. To są wspólne fazy. Na tej też nie. Na tej również nie. Tu też nie ma problemu. Na VRAM przebicia też nie ma. Powiem tak. Liczę na to, że jest to kondensator. Dlatego wlutujemy się w główną linię zasilania. Damy 1 V i zobaczymy, czy się coś będzie grzało. Dobra, lutownica odpalona. Grot trochę za mały, także zmieńmy sobie. Trochę topnika. Za dużo. Dobra. Dorzućmy sobie spoiwo, żeby nam się nasz techniczny drucik ładnie tutaj trzymał. A techniczny drucik jest tutaj. Niemniej trochę mu się izolacja popsuła. Dobra. Dobra. To sobie zagniemy, będziemy łapać krokodylkiem, a tu przylutujemy sobie ten drucik tu do rezystora pomiarowego, ale musimy skrócić, żeby za dużo tam nam nie wystawało. Mogłem w sumie tej końcówki nie ruszać, ale już sobie pobielimy ją na nowo. Będzie na później. Dobra, pobielone.
I jakoś tutaj to ładnie trzeba dolutować, żeby nigdzie nie zrobić zwarcia. Ok. Jest dobrze. Mamy płytę przygotowaną do próby zwarciowej, także przenosimy się na termowizję. Dobra, oszczędziłem Wam czasu na szukanie i chyba znalazłem element, który się grzeje. Widzicie? Coś się tutaj zaczyna świecić. Może za bardzo tego nie widać. Ja sobie wezmę jakiś przyrząd i spróbujemy to wskazać. To jest w tym miejscu i powiem Wam, że to jest chyba kondensator. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. Także wrócimy sobie pod mikroskop, narzucimy troszeczkę alkoholu i zobaczymy, co się będzie działo. Dobrze, wracamy pod mikroskop. Wybaczcie dźwięk z poprzedniego kawałka, ale jak się okazało, nie wyłączyłem mikrofonu w kamerze i zbierało zarówno z mikrofonu krawatowego, jak i z telefonu. Obstawiamy, tak? Wszystko wskazuje, na to, że to jest któryś z tych kondensatorów, także obstawiamy w komentarzach, który. Dajemy troszeczkę alkoholu na jeden i drugi i uruchamiamy zasilanie. Chyba wszystko jasne. Widzimy, który kondensator pochłania 2 ampery. Także no, nie pozostaje nam nic innego, jak go zdemontować i zobaczyć, jak się będą przedstawiały pomiary w ogóle na płycie. I oczywiście wymienimy 2 te kondensatory, tylko musimy sobie sprawdzić, jaka jest ich wartość. A do tego przyda się na pewno schemat, który spróbuję za chwileczkę znaleźć. Dobra, znalazłem board view, mamy obraz płyty i to są, zdaje się, już patrzymy, te 2 kondensatory. I to jest fajnie w tym board view, że mamy od razu zaznaczone, że jest to 4,7 mikrofarada. Tutaj również 0,603 obudowa na 25 V. Także poszukamy sobie takich kondensatorów. Najpierw oczywiście zdemontuję te, które tutaj są i zobaczymy, jak będzie wyglądały wartości w pomiarach. Dobrze, rezystory mamy wylutowane, także sprawdźmy sobie rezystancję na głównej linii zasilania. Łapiemy sobie tutaj, nawet można na tym MOSFETie to sprawdzić. Open line, oczywiście na rezystorze pomiarowym również. Także widzimy, że nie ma zwarcia. To, co możemy teraz spróbować szybko zrobić, układając sobie na newralgicznych układach termopad, to tylko na chwilę spróbować tą płytę załączyć i zobaczymy, jak będzie się ta płyta zachowywała. Podpinamy krokodylki i uruchamiamy linię. Widzimy, że komputer startuje. Mamy jakiś pobór, także nie będziemy go teraz męczyć. Wlutujemy kondensatory i zobaczymy, czy sprzęt nam ruszy. A, i jeszcze jedno. Musimy wymienić ten przycisk. Także też pokażę Wam, jak to zrobić, żeby tu nic nie potopić, bo ten przycisk oczywiście jest plastikowy. Ja takiego przycisku nowego nie mam, ale mam dużo części, z których mogę sobie taki przycisk pozyskać. Także do dzieła. Dobra, kondensatory wlutowane. Poprawię sobie jeszcze tylko delikatnie tutaj grotem, żeby mieć pewność, że wszystko jest tak, jak być powinno. Chyba potrzebujemy odwrócić płytę i delikatnie dorzucić spoiwa, bo tak wydaje mi się, że ten właśnie kondensator jest trochę niedolutowany. Za chwileczkę sobie to zweryfikujemy. No tak to trochę wygląda, więc ja myślę, że jeszcze trochę użyjemy hota. I teraz powinno być w porządku. Dobra, zabierzmy się za przycisk. Tu w zasadzie nie musimy się jakoś bardzo spinać, bo i tak go będziemy wymieniać. Zastanawiam się, czy
czy hotem, czy grotem. Także spróbujmy w ten sposób. Chyba jednak lepiej będzie hotem, także trochę jeszcze pohałasuję. Dobra, usuńmy sobie teraz stąd spoiwo. Trochę mały grot wziąłem. No ale dobra, może jakoś pójdzie. Dobra. No, tu chyba mamy ścieżkę masową. Także tym grotem nam nie pójdzie. Zmieńmy go na szybko. Dobra. Akurat mi się złapała minifala. Zobaczymy, czy pomoże. Pomoże. To jeszcze zbierzmy. Dobra. I teraz, żeby później łatwiej, bezpieczniej wlutować nowy przycisk, nowy stary, bo będziemy go brali z innej płyty, ale oczywiście w pełni sprawny, to ja na przykład w takich wypadkach nakładam sobie lutowie niskotopliwe, chyba tak się nazywa profesjonalnie. Nakładam sobie je na te pola w takiej dość słusznej ilości. Dobra, tutaj jeszcze mamy jedno pole. O, nie wiem, czy trochę nie za dużo, ale sobie pożyczymy tutaj. Dobra, mamy nałożone. Teraz tą minifalę na pewno musimy zmienić na cienki grot. I spróbujemy sobie te ścieżki tutaj pobielić. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No, widzimy, że się ładnie pobielają. Nadmiar sobie oczywiście zbierzemy. O, tak myślę, że jest ok. O, tutaj musimy zrobić tak, żeby w miarę spróbować wygładzić tą powierzchnię, bo będziemy tu kłaść przycisk. Dobra, i kolejne, te ścieżki masowe może być troszeczkę gorzej polutować, ale to jest spoiwo, które topi się w 138 stopniach, także ono też powinno ładnie nam tutaj mimo wszystko na tych polach siąść. To trzeba je odpowiednio rozgrzać. Trochę mało mamy tego towaru. Jeszcze troszkę sobie dorzućmy. Dobra. Pobielamy. No i widzimy, że całkiem fajnie nam się to pobiela. Trochę się takie czopki robią, ale to sobie z tym za chwileczkę poradzimy. Tylko najpierw trzeba wyczyścić to, co tutaj nam się nabrudziło, bo to są takie kuleczki z cyny, jakiegoś spoiwa niskotopliwego, prawdopodobnie na bazie bizmutu albo czegoś innego. No i chodzi o to, żeby nam się to gdzieś na płytę nie rozprzestrzeniło, nie zrobiło bajzlu. A widzimy, że wchodzi to nawet tutaj w te dziurki, co mi się bardzo nie podoba, ale zaraz to naprawię przy użyciu szczoteczki. O, i widzimy, że w miarę zgrabnie udaje się to stamtąd wydobyć. Jeszcze tutaj. Wiecie, niby to nic, ale niech się gdzieś taka kuleczka zawieruszy, wpadnie w podukład niefortunnie i będzie nieszczęście. A zresztą znacie mnie i wiecie, że ja lubię posprzątać po swojej robocie.
Niektórzy uważają, że przesadnie, ale o taką mam higienę pracy. Dobra, pobielamy jeszcze raz. Tak ładnie sobie spróbujmy uformować tutaj to spoiwo. O, tu jest super, tu jest super. No i tu w zasadzie też. Także pola mamy przygotowane do lutowania. Lutowanie wykonam bez użycia mikroskopu, dlatego że będziemy to musieli zrobić w taki sposób, że płytę położymy sobie na czymś i będziemy hotem od dołu tutaj nagrzewać, a przycisk nam ładnie siądzie. Oczywiście zanim to zrobimy, to musimy pozyskać taki przycisk. Żeby taki przycisk pozyskać, to trzeba wziąć taki przyrząd, który się nazywa trzecia ręka. Trzeba się udać do skrzyneczki z częściami. Tak, przyciski SMD, THT i sobie zaraz znajdziemy. O, już widzę naszą płytkę, z której pobierzemy sobie takie przyciski, dokładnie takie same. Więc nie będzie tutaj ryzyka, że skok będzie jakiś taki nienaturalny, czy coś w tym stylu. Nakładamy sobie troszeczkę topnika. Tutaj akurat nie chcę za dużo, dlatego żeby nam się pod tą membrankę nie dostało. No i co? Teraz możemy sobie zrobić tak. Co my... Ach, kurczę, nie ten przycisk. Tu jest akurat gniazdo na taśmę, więc sobie wybierzmy. O, ten skrajny będzie fajnie, dlatego że nam nic z drugiej strony nie ma. I na spokojnie sobie go wylutujemy. Tylko na hocie trzeba, no co najmniej dla takiej płytki 420 powinno wystarczyć. O, tak sobie to zróbmy. Przykładamy i czekamy, aż się spoiwo roztopi. I jak to się stanie, to przycisk nam ładnie stąd odejdzie. No, widzimy, że ta płytka dość gruba jest mimo wszystko. Takiegoś Sony Vaio jest, z tego co pamiętam. No i nie jest ona taka chętna do oddania tego przycisku nam. Ale finalnie się udało. Teraz to, co warto zrobić, to również tutaj na nóżki tego przycisku bardzo niewielką ilość tego spoiwa możemy nałożyć. Tu oczywiście, trzeba sobie najpierw usunąć lub zmieszać z tym, które było, oczywiście. Dobra, i teraz mamy przycisk przygotowany do wlutowania. Natomiast trzeba jeszcze wykonać szybki pomiar. Tutaj za dużo nie mogę używać IPy, żeby nam się membrana nie odkleiła, dlatego nakładam ją bezpośrednio na wacik w takiej ilości, żeby nam się nie rozchlapywało na boki. Tu sobie troszkę wyczyścimy. Musimy zrobić pomiar orientacji tego przycisku, bo tam na płycie oczywiście jest to zaznaczone, ale jak już się wylutuje i przekręci nam się ten przycisk, to potem jest to ciężko ustalić. Wytrzyjmy sobie tutaj troszeczkę pole robocze. Dobra, mamy przycisk i bierzemy sobie miernik, ustawiamy go na pomiar ciągłości obwodu i w przyciskach tego typu jest tak, że dwie nóżki są ze sobą zwarte, te akurat nie, czyli pewnie te są zwarte, tak, i te są zwarte, no i jak przyciśniemy, to te się ze sobą będą łączyły, także orientacja przycisku jest taka, że musimy sobie go odwrócić. Tak. Potwierdźmy, że przycisk prawidłowo klika. Klika. Bardzo ładnie. I teraz
ten przycisk na płytę sobie układamy w ten sposób. OK. Aby tego nie przekręcić, bo będzie wtedy cały czas tutaj zwarcie do masy na tym przycisku. O, dobra. I w ten sposób ustawiony przycisk, on sobie powinien przy grzaniu ładnie wskoczyć. Nie wiem, czy widzieliście dobrze. No, jest po prostu ustawiony nóżkami na tych polach lutowniczych. Teraz musimy zabrać mikroskop. Bierzemy naszą profesjonalną podstawkę. Płytę delikatnie podnosimy. I jeszcze warto by było zrobić, trochę się pośpieszyłem w takim razie, więc zdejmiemy ten przycisk. Ułożymy go sobie bezpiecznie w dobrej orientacji. Tu bym chciał jeszcze tą okolicę zabezpieczyć, ponieważ będziemy właśnie tutaj grzali. Tu są pamięci VRAM. Na nie sobie wrzucimy termopady dodatkowo i naszą folią aluminiową sobie to wszystko zakleimy. No i powinno to dać nam w miarę bezpieczną przestrzeń do tego, żeby przycisk wlutować. Jeszcze tu sobie pozwolę w ten sposób to zrobić. Dobra. Mamy tutaj, tak jak mówiłem, spoiwo niskotopliwe, więc w teorii nic się nie powinno złego wydarzyć, no ale trzeba naturalnie bardzo uważać, żeby nic tutaj nie przegrzać. Myślę, że spróbujemy sobie jeszcze coś podrzucić pod spód, na przykład jakiś kartonik w ten sposób i wtedy będziemy mogli hota sobie tak jakby na prosto ustawić. Tutaj w ten sposób, tak. I będzie to jeszcze bezpieczniejsze, dlatego że nie będziemy zmieniać za bardzo kierunku tego grzania. OK, bierzemy sobie przycisk, układamy go tutaj. Możemy delikatnie jeszcze dorzucić stopnika. Dobra. Pozycjonujemy przycisk. Dobra, powinno być OK. Nie wiem, jak to z waszej perspektywy wygląda. Spróbuję to jeszcze tak przesunąć. I dobra. Bierzemy hota. I grzejemy. I z tego co widzę, to już nam ten przycisk ładnie siadł. No myślę, że możemy troszeczkę poprawić, bo za bardzo w moją stronę jest. Także trzeba jeszcze delikatnie pogrzać. Teraz jest idealnie. Podmuchamy i za chwileczkę sobie oczywiście przetestujemy. Możemy zerwać tą folię. Kości praktycznie nie są ciepłe. Tutaj nam został termopad oryginalny. Też go sobie tutaj umieśćmy. Zdejmujemy folijkę. Tak jak mówię, kości się zbytnio nie nagrzały. Więc sprawdźmy sobie teraz ten przycisk. Dobra, szybki teścik przycisku. Zobaczmy, czy tutaj prawidłowo mamy zwarte ścieżki. Tak. Czy nie mamy tutaj zwarcia? Nie mamy. Łapiemy sobie masę. Tak. I patrzymy, czy tutaj będziemy mieli zwarcie do masy w momencie, kiedy
przycisk zostanie przyciśnięty. Trzymamy i widzimy, że działa on prawidłowo. Także możemy montować płytę do obudowy i dokonywać testu. Dobrze, płytę mamy już włożoną do obudowy, fleksy popodpinane, matryca, bateria BIOS tak, bateria główna i dysk nie. Udało się też ponitować tutaj tą blaszkę, także obudowa będzie się dalej trzymała w porządku. Dobra, 20 V, 7 A, tyle ma oryginalna ładowarka. Zobaczmy, czy przycisk klika. Normalnie klika, nie wiem, czy będzie słychać. Nie wiem. Dobra, podpinamy sobie teraz tą ładowarkę. Linia jeszcze nie jest uruchomiona. W tym momencie uruchamiamy. I jak widzimy, nadal nie mamy procedury uruchomienia. Ta niska rezystancja na tym właśnie dławiku od RAM-u mnie zastanawia, więc musimy to jeszcze sprawdzić. Zobaczmy, co się stanie, jak przyciśniemy przycisk Power. Nie stanie się nic. Także to, co w tym momencie zrobimy, no to będziemy musieli jeszcze przepatrzeć tą sekcję zasilania pamięci RAM. Słuchajcie, tak sobie skojarzyłem fakty. Przecież nam się ta płyta praktycznie uruchamiała w momencie, gdy była tak na stole. I zobaczcie, co się dzieje. Uruchamiam ją sobie, ona normalnie startuje. Widzicie pobór prądu, będzie restart. Teoretycznie powinien być restart. Widzicie, jest restart. Ponownie się uruchamia, widzicie? I ona sobie na tym poborze mniej więcej stoi. 878, 879. Nie rośnie ten pobór na tyle, żeby móc stwierdzić, że coś się złego dzieje, jeżeli chodzi o dalszą procedurę. Tu nie ma dysku wpiętego, więc on prawdopodobnie sobie wisi na jakimś tam ekranie BIOS-u czy informacyjnym o tym, że nie ma na przykład dysku. Procesor się grzeje, widzę, że tutaj wszystko się nagrzewa. Po HDMI nie daje obrazu, ale w tych modelach tak jest, że żeby po HDMI był obraz, no to pewnie trzeba załadować system. Wzrost poboru prądu może świadczyć o tym, że po prostu procesor nam się nagrzewa. To prowadzi do konkluzji, że coś może nie wysterowywać naszych MOSFETów lub wysterowuje je źle i ta główna linia zasilania nie jest generowana w sposób prawidłowy, co z kolei no, prowadzi nas bezpośrednio do układu ładowania, głównego układu ładowania BQ, także zobaczymy, jak to wygląda na schemacie no i zobaczymy, czy to jest dobry trop. Jako że przez przypadek nie włączyłem mikrofonu, będę musiał Wam opisać to, co będzie widoczne teraz na ekranie. Teraz będziemy mierzyć zasilanie układu BQ. Tu powinniśmy mieć napięcie zasilacza, tak też jest. Teraz mierzymy sygnał regn, tu powinno być około 6 V, również się zgadza. Następnie sygnał AC OK, jego oczywiście nie ma ze względu na to, że płyta się nie uruchamia. Następnie sygnał ACD, na którym powinno być około 2,7 V i tak też jest. Kolejnym krokiem, który chciałem poczynić, czyli pomiar, który chciałem wykonać, to pomiar sygnału ACDRV. I tutaj obserwujcie, jak będzie wyglądał pobór prądu po chwili. Będzie taka dłuższa przerwa. Chyba do schematu sobie po prostu podjechałem, żeby zobaczyć, na której nodze mamy ten sygnał ACDRV. Jak wróciłem do tej płyty, to za chwileczkę zobaczycie na poborze prądu, który teraz sobie jeszcze próbkuję, między 6 a 0 mA. Zobaczcie, nagle płyta zaczęła się uruchamiać. Było ograniczenie do 500 mA, więc nie mogła dalej ruszyć i po przyłożeniu sondy mamy 25 V na ACDRV, czyli w tym momencie już komputer powinien się uruchomić. Dalej oczywiście sprawdzam sobie, za chwileczkę będziecie to widzieć w schemacie, różne elementy, za chwilę do tego przejdziemy. Natomiast już w tym momencie byłem prawie pewien, że trzeba wymienić BQ, dlatego że on może mieć wewnętrznie problem z wyjściem tej pompy ładującej ACDRV. Teraz będę sprawdzał sobie wartość rezystora na linii ACDRV. On powinien mieć około 4 kΩ według schematu i tak też jest.
Oczywiście zanim podjąłem ostateczną decyzję o wymianie przetwornicy BQ, sprawdziłem nasz pierwszy MOSFET, ponieważ jeżeli on jest uszkodzony i jego bramka jest uszkodzona, no to też nawet jeżeli ten sygnał będzie wychodził z BQ, no to nie będzie w stanie prawidłowo tego tranzystora wysterować. Podjąłem decyzję, żeby wylutować tranzystor i sprawdzić go sobie po prostu na stole. Także wylutowuję MOSFET, za chwilę będę go mierzył i zobaczymy, jakie będą wyniki pomiarów. W jedną stronę, jak widać, nie przewodzi, czyli jest prawidłowo. Już jeszcze upewniałem, czy na pewno dobrze styki złapałem. No i w drugą stronę książkowe 0,5 V spadku. Tu jeszcze próbuję zmierzyć bramkę, nie jest to proste, ale potem ją sobie jakoś tam zmierzyłem. I też oczywiście okazało się, że no nie ma żadnego zwarcia, nie ma żadnej anomalii. Następnie na płycie sprawdziłem sobie, jak wyglądają pomiary, czy nie ma jakichś dziwnych rezystancji na samym laminacie. No i jak widzicie tutaj też, no, w tą stronę nie przewodzi, tą również nie przewodzi. Sprawdziłem też drobnicę, która tutaj jest na około tego MOSFETA, czyli ten rezystor, który obok niego jest, i dwa kondensatory filtrujące, no na nich też żadnych zwarć, przywarć nie ma. Także no, brak wysterowania tego tranzystora może wynikać raczej tylko i wyłącznie z problemów z samym układem zasilania. Także wlutowuję ten MOSFET tutaj z powrotem i będę za chwilę wymieniał układ ładowania. Układ mam z jakiegoś dawcy, ponieważ jest to bardzo popularny układ BQ 24780S. MOSFET też wlutowuję ten, który był, no nie ma potrzeby wymieniania go, jeżeli jest sprawny. Przyciskamy i ładnie nam usiadł. Także zabieram się za wymianę układu ładowania. Ok, podejście numer 2. Otwieramy maszynę. Podpinamy zasilanie i uwaga. Widzimy, że rusza. Chyba na ekranie nie widzicie tego. O, teraz powinno być widać. Pobór prądu. Jest restart. Ponowne uruchomienie. I widzimy obraz. Także wymiana tej przetwornicy załatwiła sprawę. Jeszcze zobaczymy, co będzie się działo, jak podłączymy baterię, czy będzie ładowanie i tak dalej. Natomiast na tą chwilę widzicie, że komputer się uruchomił, także nie jest źle. Dobra, ja go złożę teraz już do końca, włożę baterię, dysk i zobaczymy, czy odpali nam Windowsa. System testowy odpalony, bateria podpięta. Widzimy, że ładuje się, 15 minut do pełnego naładowania. Sprawdźmy jej kondycję od razu. Battery Info View i tutaj mamy 88%. Także jeszcze może być, jeżeli trzyma, a to jest gamingówka, no to też ta bateria, powiedzmy, nie jest przeznaczona do jakiegoś tam używania poza ładowarką, tylko jako bufor energii. Także źle nie jest. Zobaczmy, czy działa bez ładowarki. Działa, także super. Wszystko wskazuje na to, że udało się naprawić ten komputer, także słyszymy się na podsumowaniu. Chcąc podsumować tą naprawę,
Trzeba powiedzieć, że to był dość dziwny przypadek. Jak mogliście zobaczyć, o czym mówiłem wcześniej, pierwotnie komputer trafił na naprawę przycisku. Jak się okazało, na płycie mieliśmy zwarcie na głównej linii zasilania. Na szczęście okazało się, że jest to kondensator na głównej linii zasilania. Tam dwa zostały wymienione kondensatory, które były równolegle ze sobą połączone. Po tej czynności wymieniliśmy przycisk. No i podjęta została próba odpalenia komputera, która zakończyła się niestety niepowodzeniem. Komputer nie odpalił się z zasilacza, nie odpalił się z baterii, nie reagował na przycisk włącznika. Jak się okazało, podczas pomiarów napięcia na przetwornicy w zasadzie były, nie było wysterowania pierwszego tranzystora. Dziwne wyniki pomiarów w teście diody zasugerowały mi, że może to być uszkodzony pierwszy tranzystor. Zdjąłem go, zobaczyłem, że poza układem jest wszystko ok. Później jakby podjąłem decyzję o tym, żeby wymienić przetwornicę, no bo skoro nie ma wysterowania, MOSFET jest sprawny, a zachowuje się w taki dziwny sposób, no to najprawdopodobniej jest to problem z przetwornicą. To było najprostsze w tym momencie rozwiązanie. Po wymianie przetwornicy komputer uruchomił się bez problemu, do tej pory działa, można go wyłączyć, włączyć, ładuje się, bateria jest wykrywana, także wszystko wskazuje na to, że oprócz tego zwartego kondensatora, uszkodzonego przycisku, również uszkodzony był charger, czyli układ BQ24780S. Dzięki bardzo za oglądanie kolejnego materiału serwisowego. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście w komentarzu je zadawajcie, będę starał się na wszystkie odpowiadać. A jeżeli macie coś do naprawy, to w opisie jest link do strony internetowej, gdzie wypełniacie krótki formularz, dostarczacie sprzęt do serwisu osobiście lub wysyłkowo i dokonuję diagnozy tego sprzętu, naprawiam w momencie, kiedy będziecie wyrażali taką chęć i będzie oczywiście taka możliwość. Na ten moment żegnam się z Wami, do następnego materiału, cześć!